Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku udowodnimy Wam, że EV Repair oznacza też naprawę różnych innych urządzeń zasilanych elektrycznie. Oglądajcie. Jako że od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tego, żeby zasiedlić nową lokalizację, a przy okazji wyposażyć ją w odpowiednie urządzenia do obsługi tak magazynu, jak i warsztatu, no to ja, wiedziony naszą prastarą polską cebulą, kupiłem na aukcjach uszkodzone urządzenia do przewozu palet i ciężkiego sprzętu. Tutaj mamy urządzenie do podnoszenia palet z obrotnicą. To jest takie urządzenie, które można podnosić do góry, jednocześnie obracać. Palety, urządzenia, w tym wypadku akurat chcemy też na przykład naprawiać w ten sposób silniki, czyli ułatwiać sobie montaż silników, wylewanie z nich oleju i tak dalej. A tutaj macie urządzenie, które jeździ i podnosi palety. Jest to tak naprawdę zwykły paleciak, tylko po prostu zasilany elektrycznie, który ma przy okazji troszeczkę większy udźwig. Dzisiaj zajmiemy się tym urządzeniem, bo to urządzenie na aukcji było opisane, że teoretycznie działa po podłączeniu do tak zwanego auxiliary power, przepraszam bardzo, czyli do energii zewnętrznej. Natomiast ja już tutaj, jakbyś mogła Wiktoria pokazać, to ja od razu też zademonstruję. Jak już się przyjrzałem temu urządzeniu, ściągnąłem sobie instrukcję nie użytkownika, tylko instrukcję serwisową, no to zauważyłem, że tutaj brakuje przełącznika. Normalnie tutaj powinien znajdować się przełącznik, a ten kabel powinien wychodzić absolutnie z innego miejsca. No ale to oznacza, że ktoś już to urządzenie po prostu modyfikował. No ale przyjmijmy, że na aukcji była powiedziana prawda, więc włączamy urządzenie do zasilania. No i tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc musimy to urządzenie rozebrać, przynajmniej zajrzeć do środka, co się dzieje. Ja podejrzewam, że tak naprawdę chodzi tutaj o baterię, czyli akumulator. Na szczęście w przypadku takich urządzeń, w większości wypadków, mamy do czynienia z urządzeniami 12 lub 24V. Tam mamy akurat bardzo specyficzną baterię, ja może Wam od razu pokażę. To jest taka wielka bateria z takimi celami po 2V. Razem sumarycznie to jest 24V, jak sobie policzycie ilość cel. I to wszystko jest zasilane taką przejścióweczką. Jak chcemy naładować tą baterię, to po prostu do tej przejściówki podłączamy ładowarkę i tak dalej. Później zajmiemy się tym urządzeniem. Na razie ono nie ma większego znaczenia. Natomiast tylko demonstracyjnie. W tym urządzeniu natomiast mamy baterię 12V, czy tam akumulator 12V, przepraszam, akurat dokładnie akumulator 12V. No bo sprawdziłem to już wcześniej w serwis manualu i ogólnie też Wam zalecam, zanim podejdziecie do jakiejkolwiek pracy, wyszukajcie sobie instrukcję użytkownika przynajmniej, a jeżeli jest taka możliwość, Factory Service Manual. Akurat w tym wypadku dla obydwu urządzeń udało mi się ściągnąć Factory Service Manual i już oczywiście wiem, jak to urządzenie jest mniej więcej zbudowane, wiem, czego się spodziewać, aczkolwiek brak na przykład tutaj przełącznika już sugeruje, że ktoś tam kombinował. Dodatkowo widzę, że niektóre krańcówki są zmienione, więc to urządzenie już było modyfikowane na czyjeś tam potrzeby lub z jakiegoś po prostu powodu może po prostu przestało działać. Także ja muszę ściągnąć tą obudowę i zobaczyć, co tu się dzieje w środku. Oczywiście już wyłączam z zewnętrznego źródła zasilania. Ta obudowa na szczęście jest tylko nasadzana. Ona ma takie specjalne dwa bolczyki, więc można ją po prostu unieść do góry i ściągnąć. No i proszę bardzo. Zabieramy ten kabel. Zgodnie z oczekiwaniami mamy tutaj akumulator 12V. De facto powodem tego, że to nie działa, może być to, że nie działa zasilacz, który jest zamontowany, przeczekajcie, sobie sprawdzę, o tutaj dokładnie. Jest to tak naprawdę, jak widać, taki zwykły zasilacz, jaki mamy na przykład do rowerów elektrycznych, tylko po prostu obudowany. I ten zasilacz ładuje nam tą baterię. I teraz albo jest to problem z tym zasilaczem, albo jest to problem z tą baterią, albo z czymś po drodze. Najłatwiej i najszybciej sprawdzić to będziemy mogli poprzez po prostu podmienienie akumulatora na inny akumulator 12V, co niniejszym czynię. Jako że mamy do czynienia z bardzo dużą baterią, bo to jest, zobaczcie, 150 Ah, 1000 A prądu rozruchowego. Jest to gigantyczna bateria, gigantyczny akumulator, przepraszam. Cholercie, nie zabijajcie mnie za terminologię, tu przy okazji takie mocowanie. Na razie to mocowanie odłożymy sobie gdzieś na bok. I terminale są przykręcane na klucz 13. Takie solidne terminale. Ogólnie taki akumulator tego typu, o takim prądzie rozruchowym i takiej pojemności, to jest koszt około między 700 do 1000 zł. Więc nawet jeżeli on nie będzie działał, bo będziemy próbowali go ożywić, to ja też podejmę dodatkowe działania, które też nagramy dla Was, czyli będziemy próbowali zregenerować baterię kwasową o takiej pojemności. Natomiast w tej chwili zajmiemy się podmianą 12V. Na szczęście mamy dużo takich akumulatorów
które zostały nam z Tesli, one są już za słabe, w za słabej kondycji, żeby stosować je do samochodów. Natomiast tutaj dla naszych potrzeb testowych są w zupełności wystarczające. Terminal ujemny, minus na akumulatorze. Na szczęście tutaj mamy samokontrę, mamy kwadratowe główki na klemach, więc to wszystko idzie ładnie i sprawnie. O, widzicie? Już się zapaliła kontrolka. Zobacz, Wiktoria. Nawet naładowany na 100% już się pokazuje, że jest. Dobrze. Zrobimy pierwszy test, zobaczymy jakie jest napięcie na akumulatorze w tej chwili. A zaraz wam wyjaśnię, po co mi to wiedzieć. Dobrze. Prosty miernik, najprostszy jaki mamy. 12,77 V. O, nie jest to jakaś super kondycja. A mimo to pokazuje 100%. Ciekawe. Dobrze, więc mamy podłączony ten akumulator zewnętrzny. Możemy sprawdzić, czy urządzenie w ogóle reaguje. O, dobra wiadomość jest taka, że reaguje. Sprawdzimy, jak są skonfigurowane krańcówki i czy działają. Ta krańcówka powinna wyłączyć. Wyłącza. To dobrze. To jest dobra wiadomość akurat. Ciągle podkreślam, że tam mamy akumulator dodatkowo. Opuszczamy. Przeszło przez pierwszą krańcówkę. Druga. I stop. No i to jest zła wiadomość, bo to oznacza, że konfiguracja wjazdu w paletę jest na tej wysokości. I zobaczcie, możesz pokazać tu z tej strony. Żeby móc opuścić widły na sam dół, muszę podnieść tą krańcówkę fizycznie do góry. O. Ale to nie jest największy problem, bo to z tym sobie poradzimy. No niestety obrodnica z jakiegoś powodu nam nie działa, zaraz do tego dojdziemy. Ja sobie w międzyczasie jeszcze sprawdzę, czy ten zasilacz, który jest tu podłączony, będzie nam ładował akumulator. Włączyły się wentylatory w zasilaczu. Kontrolka pokazuje, że się ładuje, natomiast ja sobie sprawdzę to jeszcze poprzez badanie napięcia. No jak widzicie, napięcie wzrosło i rośnie, co oznacza, że akumulator nam się ładuje. Teraz, żeby sobie ułatwić pracę i na razie nie rozkręcać tego wszystkiego, to ja po prostu dojdę do obrodnicy bezpośrednio. Jest taki silnik specjalny DC, bezszczotkowy, który obsługuje tą obrotnicę. Więc ja wejdę po prostu w terminale tego silnika, podłączę się do nich bezpośrednio i zobaczymy, czy obrotnica działa. Jeżeli obrotnica będzie działać, to po prostu uznamy, że ten wózek jest jak najbardziej naprawialny i na tym zakończymy dzisiejsze nasze testy. Zajmiemy się jeszcze przez chwilę tamtym wózkiem, więc tutaj w tej obudowie znajduje się właśnie silnik obrotnicy, więc muszę do niego dojść bezpośrednio. Ja zawsze robię tak, że sobie te śrubki później wkręcam tutaj, żeby ich nie zgubić i żeby wiedzieć, gdzie miały być. Przywiozłem nasz prehistoryczny prostownik. To jest pierwszy prostownik, jaki używaliśmy w Vivi Repair. Teraz pełni rolę takiego nie wiem czego, super awaryjnego prostownika albo właśnie do takich zadań jakichś super ultra specjalnych, gdzie nie jest wymagana precyzja. Odsłonię sobie tylko terminale i zobaczcie, co się dzieje. Obrotnica pięknie kręci. Dobrze. Prosto? Chyba prosto. Zaraz zobaczymy. Żeby sprawdzić, czy jest prosto, puścimy na dół widły i zobaczymy. Prosto. Albo, jak to ja lubię mówić, relatywnie prosto. Ok, czyli podstawowa informacja jest taka, że myśmy kupili ten wózek jako niedziałający lub sporadycznie działający z zewnętrznego zasilania. Wiemy już, że ten wózek jest absolutnie działający, wymaga tylko lekkiej rekonfiguracji włączników krańcowych i naprawy obrotnicy. Natomiast ta naprawa to też nic nie będzie na pewno trudnego, zajmiemy się tym później. Przejdźmy teraz do tego urządzenia. Urządzenie przyjechało do nas jako sprawne, natomiast po włączeniu mamy tutaj taką sekwencję, bardzo prostą sekwencję kodową, która powoduje włączenie urządzenia, natomiast pokazuje się błąd C28. Na szczęście znowu przypomnę, że ja już przestudiowałem serwis manual i wiem, że C28 z reguły jest wywołane przez czujnik ciśnienia na pompie lub ewentualnie problem z włącznikiem awaryjnym. I tutaj jest mały problem, że ten włącznik awaryjny po prostu jest w tej chwili wciśnięty. I teraz jak wyłączę urządzenie, zobaczcie, jest teraz wyłączone, odcisnę wyłącznik awaryjny, czyli
dam go do pozycji bezpiecznej, włączę urządzenie. Jak widać, urządzenie działa. I możemy podnosić, opuszczać. Mało tego, możemy też jechać. Obydwa te urządzenia kosztowały nas sumarycznie 600 euro. I dzięki temu będziemy mogli wykonać bardzo dużo operacji dużo szybciej, szczególnie jeżeli chodzi o przewożenie baterii tym właśnie urządzeniem, bo to urządzenie ma bardzo dużą nośność, bardzo długotrwałą i wytrzymałą baterię i jest bardzo mobilne. Także ono nam bardzo pomoże tutaj ogarniać ten magazyn, a tamto urządzenie będzie nam pomagało w układaniu baterii, jedna na drugiej, jeżeli będzie taka konieczność, i dodatkowo w naprawie silników. Tego nie nagraliśmy wówczas, natomiast chcę Wam pokazać, bo skończyłem już naprawę tego urządzenia. Przede wszystkim dodaliśmy wyłącznik, którego tutaj nie było, także urządzenie w stanie spoczynku już nie konsumuje energii, tylko dopiero wtedy, kiedy je włączymy. To taki hebel. Dodatkowo oczywiście urządzenie już w pełni działa, proszę bardzo. Gdzieś tu mamy, tutaj mamy sterowanie obrotnicą, tutaj mamy sterowanie podnoszeniem. Także urządzenie jest w 100% naprawione, można z niego korzystać. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.